Zostań na chwilę i posłuchaj. Andrzej Gawroński to osoba, bez której dzieciństwo wielu młodych Polaków zdecydowanie nie byłoby takie samo. Wybitny aktor teatralny, filmowy oraz dubbingowy, gdzie w ostatniej z tych dziedzin wcielił się w astronomiczną liczbę ponad 800 ról, plasując się tym samym na pierwszym miejscu w historii polskich aktorów dubbingowych. Urodzony w Warszawie w roku 1935. Jego debiut teatralny miał miejsce w roku 1956. Natomiast Państwową Wyższą Szkołę Teatralną imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie ukończył w roku 1959. Przez 10 kolejnych lat aktor prestiżowego Teatru Ateneum, a przez prawie następnych 20 Teatru Syrena, gdzie grał nieprzerwanie do roku 87, występując łącznie w prawie 60 spektaklach. W swoim dorobku ma również na koncie wspólne piosenki z gwiazdą polskiej estrady i piosenkarką Barbarą Kraftówną. Czy w tramwaju, czy w kolejce, jeśli masz siedzące miejsce, nie patrz w okno ni w kurierek, ni na młodszych dziewcząt szereg. Lecz ustąp staruszce, potrzymaj paczuszki, bo słabsze od twoich są nóżki staruszki. Pan Andrzej jest przykładem aktora prawdziwie spełnionego i wszechstronnego, ponieważ w jego dorobku znajduje się również ponad 70 produkcji filmowych i seriali telewizyjnych. Wśród największych z ról filmowych warto w tym miejscu wymienić rolę kierowcy Włodzimierza z filmu Nie lubię poniedziałku. Zabrał pan mężczyznę z dzieckiem. Nie, tylko niech pan nie zaprzecza. Ludzie widzieli. No i co z tego? Nie wolno już ludziom pomagać? A może ja jestem dobry człowiek? Oraz rolę oficera gestapo Helmuta z Jak rozpętałem II wojnę światową, gdzie eskortował samego Franciszka Dolasa. W świecie dubbingu wśród aż 800 ról pana Andrzeja znajduje się ponad 600 różnych produkcji, filmów animowanych, zagranicznych filmów aktorskich, słuchowisk i teatrów Polskiego Radia oraz gier komputerowych. Jedną z jego debiutanckich ról dubbingowych w roku 1964 było wcielenie się w samego Marlona Brando w filmie Herbaciarnia pod Księżycem. Marlon grał tam Sakiniego, japońskiego mieszkańca wyspy Okinawa, a Andrzej Gawroński był jedynym spośród polskich aktorów, który potrafił naśladować tembr głosu Brando. Tutti frutti. Most generous gift for American Sergeant. Lovely ladies, kind gentlemen. Pleased to introduce myself. Roma Tutti frutti. Najwspanialszy dar amerykańskiego sierżanta. Pełne wdzięku panie i szlachetni panowie. Pozwólcie proszę, że się wam przedstawię. Przy okazji produkcji naszego dokumentu koordynatorowi zespołu udało się zdobyć jedyną ocalałą i zakurzoną na dnie magazynu Filmoteki Narodowej kopię herbaciarni w języku polskim, którą to zaprezentowaliśmy panu Gawrońskiemu. Sakini! Sakini! O, dzień dobry, jak mnie pan przestraszył, szefie. Chcę wiedzieć, dlaczego po praniu mam zawsze o jedną sztukę spodenek mniej. Bo gubią się, szefie. To ja wiem, że się gubią. Ale raz wreszcie chcę wiedzieć, dlaczego one się gubią. Zaraz to wyjaśnię, panie szefie. Wśród ról w serialach animowanych warto przypomnieć tu Filipa z Pszczółki Mai. O, przepraszam, witam was, dzieci. Jestem, jak widzicie, konikiem polnym i nazywam się Filip. Czy niezapomnianego Smurfa Marudę z serialu Smurfy. Nie cierpię chorować. Nie cierpię wiedzieć, jak on się czuje. Nie cierpię ciągnąć. Natomiast jedną z najbardziej znamienitych ról pozostanie na pewno niesamowita kreacja Eustachego Motyki z serialu Chojrak – Tchórzliwy pies. Łapie mnie w kościach. Nie chce mi się wkurzyć.
wkurzać ani wściekać. Doszło do tego, że nie chce mi się nawet kopnąć długiego psa. Czy mistrza Uguaya z trylogii filmów Kung Fu Panda. Za bardzo się przejmujesz tym, co było, wiesz? I tym, co będzie też. Jest takie przysłowie. Wczoraj to już historia. Jutro to tajemnica. Ale dzisiaj to dar losu. W świecie gier komputerowych dziesiątki tysięcy fanów wśród młodych Polaków przyniosła mu rola Deckarda Kane'a, w którą wcielił się w drugiej i trzeciej części cyklu Diablo oraz dodatku Lord of Destruction. Kostka Hura Dreamów, którą posiadasz, to wielki skarb. Kreacja, jaką stworzył pan Gawroński, przeszła do historii gier jako jedna z kilku najlepszych w historii growego dubbingu. Plugawe pomioty! Odejdźcie precz! Precz! Aby ta półka wytrzymała. Warto przypomnieć również grę Robin Hood – Legenda Sherwood, gdzie wcielił się on w rolę sędziwego szlachcica Sir Ranalfa. A więc książę Jan jest zdrajcą. Właściwie nawet się nie dziwię. Już dłuższą chwilę wątpię w jego uczciwość. Oraz w starych rolników wypowiadających najbardziej kultowy tekst z tej gry. Jeśli to nie Robin Hood, Innych produkcji growych było ponad 30, a wśród nich warto wymienić Risena 2, Uwięziono mnie tu na całą wieczność. Nie mogę umrzeć. Dlaczego? To kara za sprzeciwienie się marze. czy pierwsze części gry Wiedźmin. Ho, Wiedźmin! Ho! To się nam przytrafiło. 2 Wiedźminów. Ho! Ja, Tobias Hoffman, sołtysem jestem. Witam. Fioravanti jestem, kupiec. Przepraszam za wścibstwo, ale nie zlecono ci, aby zabicia Keirana? Mam dosyć tego miejsca i rad byłbym usłyszeć, że blokada skończyła się. Oraz Warcrafta 3, Skyrima, Najdłuższą Podróż, Dragon Age i wiele innych. Jako ciekawostkę warto wspomnieć również fakt, że bratem pana Andrzeja jest świętej pamięci aktor Aleksander Gawroński, którego córką jest z kolei Agata Gawrońska-Bauman, Nie mogę się zajmować wszystkimi. a jej mężem Adam Bauman. Nazywam się Diego. Oboje doskonale znani fanom gier Gothic oraz Wiedźmin. Pan Gawroński jest więc wujem pani Agaty. Obecnie 82-letni pan Andrzej cały czas pozostaje bardzo aktywny zawodowo, a jego głos regularnie usłyszeć można w każde sobotnie popołudnie w radiowej Jedynce, gdzie bierze udział w cieszącym się ogromną popularnością słuchowisku Matysiakowie, emitowanym nieprzerwanie od roku 56. Uhonorowanie pana Gawrońskiego oraz jego udział w projekcie Dzieje Korinis były dla zespołu kwestią honorową i bezdyskusyjną. Nazywam się Andrzej Gawroński. Miło mi jest spotkać się z Państwem, zwłaszcza na takim filmie. Urodziłem się w Warszawie na Górnośląskiej na Powiślu i tam spędziłem całą wojnę. Jak myśmy uciekali z Warszawy, ja uciekałem w przeddzień powstania warszawskiego, tak nam się ułożyło. Wróciliśmy ze Świdra, z bratem, byliśmy na koloniach letnich tam, no i panie zarządziły, że wcześniej wracamy trochę, bo tu już front się zbliża, potworna sprawa idzie do nas. No i wcześniej nas przywiozły te panie do Warszawy taką kolejką, ciuchcią, Grochowską ulicą chodziła. No i doszliśmy do domu, na te Powiśle, wchodzimy do domu, a mama mówi: Jezus Maria, co wy tu robicie? No ja mam jutro jechać po was do Świdra, na kolonię, zabrać was i uciekać na wieś. No mamo, tak się stało, no chwała Bogu, no dobrze, no to prawie w biegu jeszcze tam, co popakowaliśmy się, tam nie było wiele co pakować, w ogóle jakieś tam spodenki, krótka marynarka, tam jakieś buciki, coś. I następnego dnia na piechotę przez Powiśle całe niemalże i przez most Pierbedzia do stacji, do dworca tam tej kolejki wąskotorowej. I tam widziałem Niemców pierwszych, tych bohaterów, tych wspaniale ubranych. Codziennie chodzili zresztą na Górnośląskiej
z pontonem wychodzili na ćwiczenia nad Wisłą, tam ćwiczenia i ciągle śpiewali jedną pieśń. Hajli, hajla. Ciekawe. Potem widziałem ich na tym moście Kierbedzia, jak zwiewali z Warszawy, z Pragi na Warszawę. I jechali takimi kibitkami chłopskimi. Konie chłopskie jeszcze miały takie duły. To było takie porządzenie końskie. Ciągnęły te wozy takie małe, chłopskie. Tam siedzieli ci Niemcy z tymi karabinami w hełmach. Butni bardzo. Pan Gawroński wraz ze swoją mamą i bratem przedostali się z dzielnicy Powiśle na Pragę, znajdującą się po wschodniej stronie rzeki. Mama pana Andrzeja słusznie przewidziała, że miasto stanie się areną krwawych walk. Dlatego zdecydowała się uciec z miasta do rodziny mieszkającej na wsi. Były to dokładnie okolice Garwolina i Żelichowa, znajdujące się na południowy wschód od Warszawy. W związku z tym rodzina Gawrońskich zmuszona była kierować się w stronę galopującej linii frontu, gdzie wycofujący się Niemcy toczyli brutalne walki z nacierającą Armią Czerwoną. Rosjanie zbliżali się tam do zakończenia operacji Bagration, największej zwycięskiej ofensywy w historii Związku Radzieckiego, w której Niemcy stracili prawie 700 000 żołnierzy. To właśnie tutaj Andrzej Gawroński zetknął się z linią frontu. Zapamiętałem jedną bardzo ważną w moim życiu, przynajmniej, ponieważ ja tej sceny nigdy nie zapomnę już. Dojechaliśmy tym pociągiem do Pilawy i z Pilawy maszynista zatrzymał się, bo to był takie tylko 2 wagony ciągnął i lokomotywa i mówi: ja jadę tam do Garwolina dalej po Niemców, kto chce, proszę bardzo, może się z nami zabrać. I myśmy się zabrali z tą lokomotywą, tą hulajnogą tak zwaną. Dojechaliśmy do Garwolina, do Pilawy, jedna stacja wcześniej. I wysiedliśmy tam i taką grupą nas chyba z 10 osób szło. Do Żelechowa chcieliśmy iść. Przechodziliśmy przez pola, przez łąki. Byliśmy często atakowani przez zwiadowczy samolot niemiecki, taki ichni kukuryźnik to był, ale ostrzelał nas parę razy. 8 razy, jak dorośli obliczyli, to nas było tam, okrążał nas ten samolot i strzelał. No i przechodziliśmy przez taką wieś polską. Nie zapomnę tej wsi nigdy. Różne wsie widziałem, biedne, bogatsze, a to była taka średnio zamożna ta wieś. Po jednej stronie stały domy, to nie były murowane, tylko strzechą kryte. Po drugiej stronie stały pola obsiane, bardzo piękne, wielkie to pole. Idziemy przez tę wieś, całą tą frajną, tą 10-osobową grupą i nagle stajemy przed domem. Chłopski dom, wybielony, przykryty tą słomą też, stodoła, jakieś kurniki, obora i stoi kobieta. To było jedno nieszczęście. Kobieta, jedna bruzda na twarzy, ile lat miała to nie wiem, ale przeżyła swoje już chyba i płakała, nie mogła mówić też, ja też zresztą nie mogę teraz. Ale zaczęli się nasi panowie pytać jej, co się stało, dlaczego, skąd ten płacz? I ona, ledwo mówiąc, wydusiła z siebie, że miała 3 synów. I ci synowie wybiegli z tej chaty wiejskiej na tę ulicę i wyjrzeli przez furtkę i zobaczyli Niemców, którzy szli, to ostatni Niemcy cofali się z tego frontu i doszli do tej furtki, wpadli na teren tego podwórka i gdzie cię bandit, 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 a oni się schowali do stodoły, ci chłopcy. I oni weszli za nimi do stodoły i 3, jak było, tak tych 3 matce, jedynych 3 miała tylko, rozstrzelali to na jej oczach i poszli sobie wyzwalać Warszawę i pod Moskwę. Cholera ich wie, gdzie chodzili.
A matka płakała, nie mogła powiedzieć słowa, że ten ostatni właśnie jeszcze drży trochę, podryguje, bo jeszcze nie umarł, a ona nie może mu dać pomóc, nie może jak pomóc temu najmłodszemu dziecku. To było moje wyjście z Warszawy. Po zakończeniu wojny i burzliwych czasach Polski Ludowej pan Andrzej zdecydował się w roku 1954 zdawać do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Przyjęty został tam przez gwiazdę przedwojennego kina Aleksandra Zelwerowicza i wylądował na jednym roku z takimi sławami jak Włodzimierz Bednarski czy Marian Kociniak, z którym nie tylko bardzo się zaprzyjaźnił, ale dzielił nawet wspólny pokój w akademiku. A dostałem się do tej szkoły teatralnej dzięki aktorowi z Ateneum. Felczyński Jurek nazywał się, bardzo miły, fajny facet. I on usłyszał kiedyś, jak ja śpiewam, jak ja mówię, coś czytam, jakiś apel w szkole, na korytarzu. I poprosił kolegę, który już tam w zespole był takim recytatorskim, żeby mnie wciągnął do tego zespołu. No i ja poszedłem tam na próbę pierwszą do tego zespołu i jak się okazało, prosili, żebym został i zostałem to na dłużej jeszcze. Potem zresztą miałem fajne sprawy takie, bo tam był pierwszy konkurs recytatorski polski, gdzie w młodzieżowym pionie miałem pierwsze miejsce. Potem był wyjazd do Krakowa, tam był drugi taki konkurs recytatorski, znowu miałem drugie miejsce. I tak się złożyło, że przyszedł pan profesor ze szkoły teatralnej na koncert w Warszawie, tutaj w salach kultury na krakowskim przedmieściu mieliśmy to przedstawienie i ja tam mówiłem taki koncert Jankiela. Bardzo go lubię zresztą. Nauczyłem się to w szkole podstawowej, ale pamiętam do dzisiaj. No i ten profesor podszedł do mnie po tym koncercie i zapytał, co pan robi teraz? No teraz to ja chodzę do technikum, proszę pana, obróbka metali skrawaniem. No a potem co? No potem to nie wiem, no może do szkoły teatralnej. Proszę pana, on tak ledwo wymówił taki rzecz. Proszę pana, no oczywiście nic innego, tylko prosimy do szkoły teatralnej. Do szkoły prosimy koniecznie. Proszę przyjść tam do akademii i tam próbę pan będzie miał, jakąś taką, będzie komisja i panu powiedzą co. Ja poszedłem tam, rzeczywiście siedział Zelwerowicz, siedziały tam inne panie, jeszcze Zelwerowicz przesłuchiwał mnie, tylko powiedz pan coś takim głosem, żeby tutaj szyby wyleciały, proszę pana. No i ja powiedziałem tam, nawet zaśpiewałem coś tam. No powiedział, dobrze, proszę pana, no to co, może pan zdawać, co? A wie, panie dyrektorze, no nie bardzo wiem, czy będę mógł zdawać, ponieważ mam kłopoty z matematyką. Jakie kłopoty? No mam kłopoty z matematyką, mam poprawkę na maturze i tego. Panie kochany, to powiedz pan im tej komisji, że pan nie, że Zelwerowicz, on o sobie mówił, nie umiał matematyki, nie umiem i nie będę umiał. I to się tak stało, że dostałem się do szkoły teatralnej. No i skończyłem ją w 59 roku. A w 60 wróciłem z powrotem do teatru Ateneum, bo tam przedstawiałem wcześniej już też właśnie jak w szkole byłem tam w tym technikum, to poprosili mnie też, żebym tam w Pannie Maliczewskiej wziął udział. Taka scenka była bardzo fajna, bardzo taka ze śpiewaniem, graliśmy na mandolinach. No i zagraliśmy to przedstawienie i ja tam byłem. Przeszło 200 przedstawień zagrałem przed szkołą teatralną. To nie było dozwolone, nie mówiłem, nie chwaliłem się nikomu. Bo nawet potem ze szkoły teatralnej, już ja byli na drugim, na trzecim roku, nie wolno było do filmu przychodzić, nie? Był zakaz zupełnie. Donnerwetter sakramente! Nie wygłupiaj się, Janek, na miłość boską. Co za jeden? Kogo tu sprowadzasz, wariatko, no? No jakiś Włoch z pociągu. Nie chciał mi oddać pistoletu Rany i przywrócił. boskie, Włoch z pociągu.
Oszaleć można, popatrz, Włocha na Melinę sprowadzano. I to przed samą akcją. Graliśmy Niech no tylko zakwitną jabłonie. I ja nagle nie mogę mówić. W ogóle takim głosem, no. Ubrałem się, poleciałem do dyrektora teatru. Mówię, słuchaj Stasiu, ja nie mogę dzisiaj wystąpić. Dlaczego co? No bo słyszę, ja mówię w ten sposób tylko. Ale mowy nie ma, musisz wystąpić. Jak to wystąpić, jak ja nie mogę mówić? Ja tam muszę śpiewać 1,5 godziny. Ale mówi, słuchaj, nie będzie nic. Będzie lekarz siedział na widowni, będzie karetka pogotowia, nic się nie martw, jakoś sobie dasz radę. I proszę sobie wyobrazić, że ja wziąłem to na swoją odpowiedzialność. Nie wiedziałem, co będzie, czy ja zdążę, czy ja do końca dojadę tego przedstawienia, ale śpiewałem. 1,5 godziny śpiewałem i dokończyliśmy to przedstawienie. No i miałem taką nieprzyjemną sprawę później, bo samochodem jakoś tak gdzieś niechcący pojechałem po ciemku i rozbiłem cały tył. To był trabancik, wtedy mój samochód pierwszy. Miałem kłopot z tym samochodem, bo trzeba było go wyremontować jakoś. Ja znalazłem takiego pana, który remontuje te samochody. Ja mu powiedziałem, on nie ma sprawy, proszę pana, zrobię wszystko, bardzo proszę, tylko ja bym prosił jeszcze o takie bilety ze 2, a może 3, chociaż z żoną i z jej siostrą tego. Dobrze, postaram się. I ja poszedłem do tego dyrektora teatru i mówię, proszę pana, taka i taka sprawa. Muszę być wdzięczny jestem komuś, bo zreperował mi samochód, nie dojechałby do Warszawy. A on powiedział, że prosi o bilety. Panie, a skąd ja wezmę panu bilety? Przecież biletów nie ma. Bilety zostały sprzedane już dawno, proszę pana. No, to tak nieładnie zabrzmiało, ale nie dostałem tych biletów, nie. Kupiłem od konika później. Zu Hilfe! Zu Hilfe! Alle hierher! Der Bandit hat sich eingeschlossen! Pojechaliśmy z jabłoniami do Niemiec, do Berlina na pokaz. Ja miałem przepuklinę, nie powinienem grać w ogóle, ale umówił mnie, uprosił pan Warmiński, dyrektor, panie Andrzeju, ale koniecznie musi pan. No i pojechaliśmy, jestem na scenie, cały full jest, cały nasz teatr zajęty, zabity i cały zespół na scenie jest i nagle ja czuję, jak mi kiszka z prawej strony wychodzi. I choda w kulisę, patrzę, Niemcy stoją w tej kulisie, pracownicy teatru, a ja sobie wciskam kiszkę, mimo że miałem pas taki zabezpieczający. Wciskam tę kiszkę. A tu w melonie, w kostiumie, w szefraku z laseczką, białe rękawiczki i wciska sobie jaja, cały nie się patrzą. A ja wciskałem sobie kiszkę, żeby mi nie wylazło, bym musiał pogotowie wzywać i do szpitala odbiegać. Mieliście mi pokazać prawdziwy samolot. Widziałeś pan, jakie to teraz dzieci? Już i Mercedes mu nie imponuje, samolotów mu się zachciewa. Fajna historia ta mi się przydarzyła, ponieważ to kręciliśmy na 100%, ale trzeba było podłożyć dobrze, później poprawnie dubbing już w studio. Ja tam grałem takiego kierowcę Mercedesa, takiego czarnego. Bogusz Bileski, świętej pamięci, grał drugiego kierowcę czarnego. Stało się coś takiego, że nagrywaliśmy to dźwięk w studio na Chełmskiej ulicy i nagle przychodzi scena taka, że jestem ja, ten kierowca jednego Mercedesa i z paczką, z bagażem idzie pan, elegancki pan. To się okazało pan kierownik filmu, cały główny kierownik filmu. No dobrze, no to co? To gramy. Gramy, pan reżyser mówi, ale gdzie jest kierownik filmu? Nie ma kierownika filmu. Jak to nie ma? No nie ma, on miał dzisiaj przyjść, czy nie? Bo nie ma go, no. O rany boskie, no to co będziemy czekać? Teraz trzeba dzwonić po niego, ściągać go gdzieś tam. I mnie przyszedł taki figlik złośliwy, trochę małpi do głowy. Powiedziałem tak, wie pan co, panie reżyserze, to może ja panu ten dialog nagram razem, co? Jak to? Jednego i drugiego? No tak, no siebie i pana kierownika. Niemożliwe. No to spróbujmy, proszę bardzo. I spróbowaliśmy. I nagrałem i do tej pory tak w kinie czy w telewizji jak idzie, to jest ta scena, nie powiem która,
że ja mówię swoim głosem i głosem tamtego pana kierownika, dorosłego człowieka też. I to wszystko jest dla człowieka. Istotnie, aż żyć się chce. Wie pan, w takim dniu, mimo że jestem przedstawicielem pionu technicznego, czuję bijące serce przyrody. No, brawo, pięknie powiedziane. Sam nie wiem, skąd mi się to... Muszę państwu jeszcze jedną sprawę zdradzić. Ten pan, który jest w tej chwili za kamerą, pan Lech, 40 lat temu był za kamerą filmu Słodkie oczy. Kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba, żartuje. O. Teraz jego syn jest za tą kamerą i teraz on opowiada o mnie państwu. Miło mi, kłaniam się. Chłopcze, widziałeś w ogóle ten kufer? Leży tam już dobrych 10 lat i zdążył prawie wrosnąć w ziemię. A, okej, dobra. No to tam postać już mamy z głowy, to zabieramy. No i prosto. Trzeba dobrze czytać, dobrze widzieć co i odbierać to, jak aktor, który tam gra tę główną rolę, zachowuje się z gestem, ze spojrzeniem, ze wszystkim, czy kaszle, czy nie, czy się dobrze czuje, czy nie. To trzeba czuć, nic więcej, proszę państwa. Nic więcej, ja to chyba czułem. A pierwszą taką chyba to gdzieś podkładałem do Erojki chyba. Tam w Erojce jeszcze miałem taki fragment też. Grałem powstańca warszawskiego i z panem Dziewońskim Metkiem miałem taką scenę przy warsztacie. Warsztat na Mokotowie w Warszawie jest. Teraz w tym domu obok mieszkał pan Wojciech Jaruzelski niedawno, ale już teraz nie mieszka. A ten dom stoi tam i w drzwiach tego domu rozmawialiśmy z panem Dziewońskim Metkiem, a w środku jeździł niemiecki żołnierz na rowerze i kręcił pedałami, kręcił. Ja nie wiedziałem naprawdę, o co to chodzi w ogóle i pytałem, co on robi, co on tak kręci tam. Jak to co robi? No, prąd robi. Jak to prąd robi? No kręci pedałami i prąd się robi. No. Cholera, panowie, takie cuda się dzieły. No. O telefon koniecznie prosi Andrzej G. w sprawie Marlona B. Proszę poważnie potraktować tę wiadomość. Czekam na telefon. Myśmy to robili w 64 czy 5 roku, ale to był konkurs na ten film, kto będzie grał. To były próby. Także to nie było tak, że ten pan to, tylko proszę bardzo, wołał nas pan reżyser, przychodziliśmy i pan, proszę bardzo, pan próbuje, puszczali tamten kawałek filmu i kto miał próbować. Ja miałem próbować nawet tam innego aktora, świetnego, znakomitego aktora też. O, Glenford, wspaniały taki aktor, ale ja zapomniałem. I powiedziałem, nie, w tego filmu, tego postaci ja nie będę grał, nie ma mowy, no to jest wspaniały aktor, ja tu chłopak dopiero po szkole, 2 lata czy 3 w teatrze, nie ma mowy, nie chcę, nie będę grał. I pan reżyser się zdenerwował, dobrze, to może pan innego spróbuje teraz zagrać, dobrze? Proszę bardzo, proszę. I zmienili taśmę, puścili ten film, no i ja tak się przyglądam, co ten film, co to jest, taki czarno-biały, było to kolorowy film i taki nie bardzo było widać tę twarz, ale jak się mocniej przyjrzałem, to zobaczyłem, a to był Marlon Brando. O, pomyślałem, znowu jakieś śmiechy ze mnie, panowie, przecież ja tego też nie będę grał. Ja jestem młody chłopak, nie nadaje się do takich filmów, gwiazdę taką grać. Weźcie kogo innego. I pan reżyser zdenerwował się i użył takiej na mnie przymusowej niemalże decyzji. Proszę pana, my panu płacimy za próbę tego głosu. No jak tak, no to proszę bardzo. To powiedziałem, dobrze bardzo, proszę bardzo to puścić kilka razy. Tylko ja powiem kiedy dobrze, ja muszę to zobaczyć sam jeszcze raz przymierzyć. Proszę bardzo. I tak raz poszła ten fragment filmu, drugi raz, trzeci, nie wiem, może 5, może 7.
I powiedziałem, proszę bardzo, możemy to nagrywać teraz. Proszę bardzo, gramy, pan reżyser powiedział. I zaczęliśmy to grać. Raz ta sklejka przeszła i takie poruszenie między panem reżyserem a nagłaśniaczem. I proszę, niech pan gra. Mówi, no dobrze, po co? Widzi pan, że znowu jakieś poruszenie, coś nie dogadaliśmy się. Nie, niech pan gra, proszę bardzo. To ja jeszcze raz. No i co, proszę pana? No dobrze, proszę pana, my panu powiemy teraz, do tej roli próbowali koledzy aktorzy z Krakowa, z Łodzi, z Warszawy, tu już nie będę mówił, kto tam był. I dziękujemy serdecznie, proszę pana, dziękujemy, jest pan wspaniały, dobrze, bardzo, proszę czekać na telefon z Łodzi. No i tak było, poczekałem na telefon z Łodzi 2 tygodnie. Przyjechałem do Łodzi i pani sekretarka powiedziała mi planu, mówi, proszę pana, gra pan te role, gra pan. A miał tam kolega drugi miał robić to tak. Nie, on nie wytrzymał, nerwowo, jak zadzwonił i musiałem mu powiedzieć, że niestety pan już nie gra, to gra pan Gawroński Andrzej. Dziękuję serdecznie. Jeszcze nie skończyliśmy pracy. Jeśli tłumaczenie jest prawidłowe, armie piekieł są już pewnie w drodze. Grałem dobrych kilka Douglasa, podkładałem w filmie. Też pojechałem do Ameryki akurat z teatrem, w Syrenie byłem, a było po próbach głosu. No i ja na pewniaka pojechałem, że ja nie przeszedłem że do tego filmu. I wracam po 2 tygodniach, a koleżanka na dworcu stoi, czeka na męża, ale mówi, o Andrzej, mówi, dobrze, że jesteś, bo wiesz, mówi, w dubbingu czekają na ciebie, mówi, już 2 tygodnie czekają, nie grają, bo czekają na ciebie na co? No na dubbing, na kogo dubbing? No tego Douglasa kilka masz grać, tak? Niemożliwe. No i następnego dnia dowiedzieli się, że jestem i przyszedłem do studia i zagrałem. Kirk Douglas odwiedził Polskę 2-krotnie, a w czasie swojej drugiej wizyty miał okazję poznać osobiście pana Andrzeja w klubie aktora w Warszawie. I wish that I could speak Polish. Chciałby pan co mówić po angielsku? Rozumie po polsku? Miałem okazję poznać potem pana Douglasa w naszym klubie. Przedstawiłem mu się, kto jestem i był bardzo zdziwiony, ale podziękował bardzo miło, bardzo ładnie. I'm sure you were. You always are. He rises to the occasion. Put a camera in front of him, he's ready to go. Eustachy, myślisz, że jem za dużo? Nie, głupia baba. A ja się na wszystkim znam. To pewnie tak niespodzianie w ogóle jakoś było w ogóle, bo on, jak się nazywał cholera ten? Po niemiecku na końcu zawsze krzyczał, że głupi pies. Właśnie, głupi pies. So big dog, tak. O, dog. Jego przeklinał. Ale to była dosyć ciężka praca w tym, powiem państwu, bo to było dosyć dużo tego i szło bardzo w tempie takim. No i trzeba było sprawności dużej do tego. Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smurfów las, przed ekran dziś zapraszam was. Zapłączcie dźwięk, pokręćcie i usiądźcie, zaczynamy dla was nowy film. Jak grałem Smurfa tego... Co gdzieś taki był? Nienawidzę tego. To było w tym telewizyjnym takim, jak on się nazywa? Maruda, tak? Maruda. A to grałem w telewizyjny, a do kina była kopia, to grałem papę Smurfa już. Smurfy. A tamte takie ciekawe są niektóre dla młodzieży takie różnych jakichś tam diabłów, jakieś przedstawiają, nie wiem, jakieś zjawy jakieś. To tylko trzeba głos podłożyć. Takim będę mówił głosem, czy takim będę mówił głosem, no. Czy tak, no. Bo innej mowy nie ma, no trzeba to zagrać, to trzeba zagrać. No. Ja zresztą powiem państwu, że
Nagrałem bardzo dużo tych filmów takich. No. Zresztą było dobrze jeszcze, bo spotykaliśmy się w studiu nagraniowym. To było tak, że do jednego mikrofonu stało nas 5, czy 6, czy 7, bo do jednego mikrofonu się grało. I zawsze jakaś była niesnaska, bo coś ten się pomylił i trzeba było od nowa wszystko. A teraz jest wspaniała historia, bo jest jeden mikrofon, ale jest jeden aktor tylko. Podkłada sam, odpowiada sam za siebie. Jak się sypnie, no to trzeba to jeszcze raz. Tylko od niego zależy już teraz. I to jest o wiele łatwiej teraz. Jest cicho, spokojnie, szybciej się gra. Praca ta sama, a jednak inna. No. Ja nie daję już rady za nimi nadążyć. Przeklęte robactwo. Oczywiście, że tak. Zapomnij. Ja mogę tylko powiedzieć, że ja już coraz mniej pracuję i chyba słusznie. No już swoje nagrałem, już robiłem swoje. No i jeszcze jedno chciałem się pochwalić Państwu, że teraz pracuję z taką ekipą, co to w moim wieku po tylu latach to jest olśnienie. To jest bomba. Młodzi ludzie, proszę Państwa, wszystko wiedzą o tym filmie, więcej ode mnie, co ja będę mówił. I cieszę się bardzo, miło mi jest z Wami pracować. Pozdrawiam wszystkich fanów. Andrzej Gawroński. Reżyseria Piotr Czołnowski. Zdjęcia Lechosław Czołnowski. Zbigniew Hałatek. Montaż Mateusz Pawłowski. Dźwięk Szymon Nawrocki. Podziękowania dla pracowników Filmoteki Narodowej. Marek Kopacz, kierownik Archiwum Filmowego Wałbrzyska, starszy konserwator taśmy filmowej. Tytus Madej, kinooperator. Paweł Łuczyński, kierownik Zespołu Rozpowszechniania. Czytał Arkadiusz Darkarhon-Kamiński.